Witam sympatyków Simraila na kanale Gameboard. Właśnie się zatrzymaliśmy. Jak wiadomo, zawsze ten moment przejęcia składu od bota nie jest nie jest łatwy, ponieważ no, zdarza się, że gdzieś tam coś, na przykład przy sygnalizatorze jest duże prawdopodobieństwo przeszczelenia. Dzisiaj jedziemy akurat składem Elf. Widzimy Elf. I czekamy, zaraz będziemy mieli odjazd. O, tempomat sobie włączymy, żeby się nie przemęczać. Widzimy, blokujemy. Szóstką. Aha, moc zadana jest 40 i zadajemy moc. Mam nadzieję, że tu z drzwiami błędu nie popełniliśmy, ale mamy nadal czerwony sygnalizator czy semafor. Dlatego niby odjazd, no ale czekać trzeba nadal. Mam nadzieję, że serwer nie zawiesi się, albo bot nie zawiesi się przy zmianie sygnalizacji. No nic, czekamy. Chociaż nie wiem, czy nie dojechać do niego. Czasem te boty mogą reagować różnie, jak za daleko od semafora stoimy, mogą nie wiedzieć, że w ogóle jakiś skład czeka. No nie wiem, jak tutaj do końca działa ten algorytm sterowania przez boty. Dobrze, teraz już możemy. No bliżej się nie da już. No możemy porozmawiać o składzie. A widzimy, coś tam rusza, to być może my i zaraz pojedziemy. No nasz skład jest Elf, jak już widzieliśmy. Niby tutaj tonaż jest podany 270 ton, 148 metrów długości. No i widzimy, najprawdopodobniej pojedziemy, jak ten skład obok przejedzie. W Grodzisku mamy dyżurnego ruchu, a później maszyniści. Ale daleko są od nas, czyli tutaj raczej też bot jechał obok. Możemy chyba spacerek zrobić. Nie wiem, czy to
Rozejrzyjmy się, czy w naszym składzie ktokolwiek jedzie w ogóle. Ostatnio gdzieś tam po jakimś składzie chodziłem chyba. O, jest, mamy sygnalizację. No to jedziemy. No ale to takie... Miejmy nadzieję, że się ten czerwony sygnalizator zmieni do tego momentu. Tak, już się zmienił. Widzimy pendolino obok. No a my zaraz będziemy mieli 90. No widzimy dzień. No i teraz sterowanie tym tempomatem. Czekamy aż nam już się włączy ta opcja 90, 60 mamy. No ale strasznie te sygnalizatory się zmieniają. 60. Możemy do 90 się rozpędzać. Warszawa Zachodnia, kolejna stacja. Jest to miejsce, gdzie się będziemy zatrzymywać. Znowu czujni. No ja duży ruch w tej aglomeracji dzisiaj. Bez przerwy jakieś. No, sygnalizatory czerwone. Naciśnijmy 0 na wszelki wypadek, o 5. I będziemy się toczyć. No, ciekawe co to za wieżowiec. Zobaczmy sobie z zewnątrz. Ciekawe, czy to jakiś biurowiec, czy blok mieszkalny. A być może jestem ignorantem, no ale nie znam Warszawy. Nie za często tam bywałem. Napiszcie w komentarzach, co to za budynek. Czy to biurowiec, czy po prostu blok mieszkalny. Zresztą kolejny budynek też jest bardzo ciekawy. No widzimy godzinę szczytów aglomeracji warszawskiej i spacerowym tempem sobie jedziemy. Zaraz wyhamujemy przed semaforem. Tylko tak jak mówiłem, żeby wolę podjeżdżać blisko. Wiem, że to nie jest chyba tak do końca zgodne z przepisami, ale no to po to, żeby bot wiedział, że może już tam jesteśmy. No i czekamy. Możemy podziwiać elfa przy okazji. No już się chyba sygnalizator zmienił. Tak jest.
No to 40 i jedziemy. Do następnej przeszkody. No, to będzie chyba długa podróż. Warszawa Zachodnia także. Nie, to już będzie na stacji sygnalizator. Czyli nie będzie aż tak źle. Scenariusz jest 1.3.2024, godzina 17:41, czyli taki wieczór. O, będziemy mieli opóźnienia. Bez przerwy jakieś semafory oznaczające stój. Dobra, stajemy wcześniej. Nie dojeżdżamy aż tak blisko. Ostatnio gram w Train Sim World. I trochę jest tu. Aha, klawiszowa. Trochę klawiszowe problemy zaczynam mieć. Mylą mi się gry. O, chyba nikt nie wsiada z tego co widzę. W ogóle jakoś pasażerów wymiotło. Zamykamy drzwi. 40 i jedziemy. Przynajmniej pod semafor. No, znowu się toczymy. Zobaczmy kolejne. Żyrardów, no troszkę pojedziemy. No grunt to wyjechać z tej aglomeracji warszawskiej. Warszawa, Włochy, następna stacja. Cóż to mamy? ET22. No to zastanawiałem się nad tym składem chyba. Jakoś moda w Simrailu panuje na prowadzenie przez ET22 składów pasażerskich, co chyba było bardzo rzadkim zjawiskiem. No nic, no wjechał już, powinniśmy mieć drogę do jazdy, a my czekamy.
widzimy, w aglomeracji warszawskiej boty sterują ruchem, a zagwarantowały nam już 5 minut opóźnienia. To już chyba wolę, jak osoby kierują. No nic, chyba możemy dokończyć spacer po składzie. Cały czas próbuję do tego WC. A, zajęte jest, zdaje się. Ktoś tam jest. Czerwone się pali. O, jest tu jakieś oznaczenie, że WC zajęte. Świetlne nie ma. O, znowu. Znowu tylko do WC zdążyliśmy dojść. 40, jedziemy. Odhamowanie składu. Może wreszcie uda nam się trochę pojechać. Tak jest, zielone światło, zaraz setka będzie. No, czekam już z utęsknieniem na ten znak setki. O, tu jeszcze. No 90 teoretycznie, R2. Cały czas mamy tutaj R2, więc kanał się nie zmienił. I mamy 90. Tu mamy, widzimy na tempomacie 80, a tu setkę. Co w takim wypadku zrobić? No tutaj jest plus. W tej chwili mamy 85. I jeszcze raz plus 90. Najbliższe miejsce zatrzymania Warszawa, Włochy. I to już za 2,5 km. Dziwna poświata świetna przed nami taka. Chyba czerwone światło będzie pokazywać następne. Teoretycznie setka i 40. Za pół kilometra. Czyli Warszawa, Włochy też nas przytrzyma. Zawsze tymi szybkimi pociągami przejeżdżamy tą aglomerację warszawską. No i mijamy te wszystkie mniejsze gdzieś tam z boku stacje. Dzisiaj mamy okazję przyjrzeć się po Warszawie Zachodniej, Warszawa, Włochy, później Ursus, Niedźwiadek.
No wąskie to okienko, już mówiłem w którymś z materiałów na ten temat. Mała przestrzeń tutaj jest taka przeszklona, mało widać. Możemy się zatrzymać. I klawisz I. Coraz większe opóźnienie, 8 minut w tej chwili. Już 40 sobie stukajmy. Zamykamy drzwi. I jedziemy. Obok pendolino. No już mamy 120. Wreszcie możemy troszkę się rozpędzić. Warszawa Ursus, kolejna stacja należąca do aglomeracji warszawskiej. W zasadzie rozpędzimy się do tej prędkości 120 i będziemy hamować z powrotem. No ale taki to urok prowadzenia lokalnego pociągu. Już się peron zaczyna, 40. A w tej chwili 35. Możemy się zatrzymać. Wciskamy 0. I szykujemy się do naciśnięcia klawisza I. Tak jest, prędkość spadła. Otwieramy drzwi. 7 minut. Udało się nam w jakiś sposób minutę nadrobić. Z przeciwka widzimy jakiś skład. Prędkość 120 w tej chwili. Możemy tutaj. Już możemy wcisnąć. Też lokalny skład. Widzimy Elfa. Jakieś dziwne miga nam. I zamykamy drzwi literką O. I naciskamy plusika. Warszawa Ursus, Niedźwiadek, następna stacja. No miał być szybki przejazd, ale troszkę nam bot pokrzyżował z szyki. No, gdzieś tam były jakieś opóźnienia w aglomeracji przy tych głównych stacjach. No widzimy już tu kolejna stacja, nie ma się co rozpędzać. O, coś tam jedzie chyba.
No widzimy tutaj, przeszczeliliśmy stację, ale to nie szkodzi. Zmieniamy naprzód. W 120 możemy jechać, zamykamy drzwi i jedziemy. Piastów, następna stacja. No bardzo blisko. Pod krzyż trzeba podjechać. Możemy się zatrzymać. Literka P, otwieranie drzwi. Oczywiście w momencie, kiedy prędkość będzie 0 na liczniku. I teraz możemy sobie ustawić 120. Wcisnąć już. Tu widzimy właśnie tą prędkość, że mamy w pamięci ją, tempomatu. Literka O, zamykanie drzwi i rozpędzamy się. 8 minut ponownie mamy. No do Pruszkowa, kolejnej stacji, troszkę dalej, jest 3,5 km, dlatego będziemy mogli bez problemu rozpędzić się do tej prędkości zadanej 120 km na godzinę. Pruszków także postój mamy. No tak to jest w pociągach lokalnych. Ćwiczymy procedurę ruszania i zatrzymywania się.
No być może za wcześnie hamuję. No ale jak widzieliście, zdarzyło mi się przeszczelić już jedną stację. No i też nie do końca mam te stacje, że tak powiem, w głowie. Nie wiem, jak długie są perony. Już możemy się zatrzymać, klawisz I. Za chwilkę otwieramy drzwi. Dziewięć minut. Tak wygląda stacja Pruszków w całej okazałości. Już wieczorową porą. Zamykamy drzwi. 120 i jedziemy. Odjazd ze stacji. No już mamy level 106. Przy tych wyższych poziomach bardzo nisko te levele przybywają. Co tu jeszcze mamy wypisane? Średnice obręczy. No, jakieś informacje, nie wiem, czy się da tu coś przełączyć. Troszkę nie skupiam się na drodze, ale... No i stacja Paźniew. Stacja, w której przez długi czas w Steamrailu był jakiś tam błąd przy zatrzymywaniu się. Zatrzymywaliśmy się na stacji, a tu okazywało się, że jeszcze w pewnym momencie, że stację przejeżdżamy. Zobaczmy, jak ten błąd został naprawiony. Przetestujmy to. Dobra, do 100 już możemy. W zasadzie. No, przespałem sygnał ostrzegawczy. No, długa stacja. No, w końcu można się zatrzymać bez żadnych błędów. No, chyba że nie ma znacznika zatrzymania się. Tak jest stacja naprawiona. Klawisz i ponownie możemy już dla pamięci 120 wcisnąć. Klawisz. Za chwilę klawisz O. Jest tu sygnał? Nie ma tu sygnału zamykania drzwi. Zamknęliśmy drzwi i ruszamy. Brwinów. Kolejny punkt naszej podróży. Także oczywiście mamy tam postój. No, dzisiaj poznamy dobrze aglomerację warszawską. No, przynajmniej w jedną stronę.
I rozpędzamy się. No szkoda, że się zrobiło ciemno. Bardzo fajna ostatnia Grodzisk Mazowiecki. Fajna nastawnia. Chciałbym dzisiaj z punktu widzenia maszynisty jej się przyjrzeć. No ale chyba się nie uda, bo niestety już jest stosunkowo ciemno. No widzicie, czasem mi trochę przycina grę. A jak jest u Was? Napiszcie te w komentarzach. Czy Wam przycina grę, czy nie? Oczywiście pytam głównie użytkowników, którzy mają już dobry sprzęt. A od razu 40 naciskam, bo już jest blisko. No, udało się wyhamować w miarę. Myślałem, że trochę dłuższą drogę hamowania ma nasz skład Elfik. Jak wiecie, gram w różne gry kolejowe. Ostatnio wprowadziłem Train Sim World na mój kanał. No i różnie z tymi drogami hamowania jest. Szczególnie w tej angielskiej, w tym angielskim składzie, którym ostatnio jeżdżę, dlatego tak trochę za szybko próbuję hamować. I co? 120, literka O i plusik. Może uda się nadrobić znowu troszkę. Milanówek następne miejsce, a później Grodzisk Mazowiecki. Później między Borów i Żyrardów do tego punktu jedziemy. A później nie wiem co, podmiana Sucha Żyrardowska, to już chyba podmiana maszynisty. Trzy kilometry. No, widzimy tutaj gwiazdy. Ładnie niebo widać dzisiaj, przynajmniej w grze Simrail. No u mnie dzisiaj jest już maj, nie marzec, tak jak w grze. A niebo na razie nie widzę, bo muszę się skupić na grze. Już możemy stopniowo zwalniać.
Być może byśmy nadrobili to opóźnienie, gdybym nie hamował hamulcem elektropneumatycznym, tylko hamulcem pneumatycznym, no ale dzięki temu nasi wirtualni pasażerowie mają większy komfort. Już możemy się zatrzymać. I klawisz I tak, 120 znowu zawczasu sobie wciskam w tempomacie. Czyli Grodzisk, następna stacja. 3 minutki nam powinno zająć dojechanie do Grodziska. Zamykamy drzwi i rozpędzamy nasz skład. Jeżeli są maszyniści tutaj oglądają, niech napiszą, jak tam z tym korzystaniem z tego tempomatu. Czy też tak do przesady klikają jak ja, czy w świecie rzeczywistym być może rzadziej się używa tempomatu, a przynajmniej nie do procedury hamowania przed stacją. Czerwone światło mamy. Metrów powinno się udać elektropneumatycznym. Czyli co? Znowu? No i być może teraz w Grodzisku już jest to nastawnia, którą możemy obsługiwać. Być może to już nie przytrzymuje nas bot. Zaraz sprawdzimy. Idziemy się. No tak. Ernest 26 nas przytrzymał. Przysnął. Przez niego musieliśmy wytracać prędkość. No ale pozdrawiamy Ernesta na stacji w Grodzisku, kierującego ruchem. No już do 120 nie ma sensu się rozpędzać. 70 będzie dobrze. Spróbujmy jeździć ekologicznie. No coś tam sprzeciwka zaraz będziemy mijać. Cóż to za skład? No, brakuje jeszcze w grze w porównaniu z inną grą, czyli maszyną, która jest w pełni darmowa, i tutaj stonek, czyli SM42 bodajże to jest. Długi peron, ja tutaj wdrażam hamowanie, a tutaj już się mogę zatrzymać. Będziemy mogli Grodzisk podziwiać. Ciekawe, ile postoju nam zafunduje.
klawisz P tym razem, ponieważ z prawej strony jest. Ciśnijmy 120, no też krótki postój. Szczeliłbym sobie tu fotkę na tle tej stacji, bo bardzo mi się podobała. O, takie coś. No dobrze, trzeba jechać. Zamykamy, o, i jedziemy. G. A, nadal mamy. Nadal nas przytrzymują. No widać, ktoś trochę z opóźnieniem działa. Ale to nie szkodzi, nie śpieszy się nam. No byleby nam nie rozwiązał przebiegu w ostatniej chwili. No ciekawe, 160, ale chyba nie dla naszego składu to będzie. Wydaje mi się, że maksymalna prędkość, z jaką możemy się tu poruszać naszym składem, to jest 120. No mamy kolejne miejsce zatrzymania, ale nie odlicza nam odległości. Mam nadzieję, że nie ma tu żadnego znowu buga w grze. Że nie przeszczelimy stacji, w której no, mamy wpisany postój handlowy. Jest, odlicza, dobrze. Czyli 3 km. O, my możemy 130. No, czyli możemy chyba już teraz korzystać z prędkości maksymalnej, dozwolonej dla tego składu. Już nie wiem, czy gdzieś tu nie pisało. Czasem ta prędkość gdzieś tu na słupku pisze maksymalna. Nie do końca, powiem szczerze, nie sprawdzałem, ile elf może maksymalnie, jaką ma dozwoloną. Jeżeli wiecie, to piszcie. Tak jak już mówiłem kiedyś, no, jestem tylko graczem, który lubi gry o tematyce kolejowej. Nie jestem fachowcem. Jest to jedynie dla mnie forma zabawy. No, ze 130 musimy troszkę szybciej zacząć hamować. 60 mamy w tej chwili ustawioną. No, już się peron zaczyna.
130. No, pod sam krzyż podjeżdżamy, dlatego musimy ostrożnie. O, dopiero teraz pod sam krzyż. Dobrze, klawisz P. Pięć sekund. 4, 3, 2, 1, 0. Zamykamy o 120 na początek wciśniemy. Później poprawmy do 130 i jedziemy. 6 km do następnej naszej stacji, w której mamy zaplanowany postój handlowy. No, widzimy gdzieś tam daleko światło zielone miga. Widzimy żółte, nad nim pisze literka H, sygnał dźwiękowy. Żółte, nad nim pisze tutaj, mamy za 700 metrów. Pisze Vmax, czyli możemy zostać z prędkością 130 km na godzinę. Między Borów się zbliża, jeszcze 2,5 km. No i co teraz? Czerwone? Tak jest. Za kilometr, czyli możemy troszkę zacząć tą prędkość wytracać. No w tej chwili już znowu literka H, sygnał dźwiękowy. No i koniec naszej trasy. Energia pobrana, energia oddana. No tutaj wskaźnik rekuperacji, wskaźnik zdobyte doświadczenie 4000. No i 56 minut nam zajął scenariusz. Zapraszam na kolejne materiały. No i zapraszam do subskrypcji. Trzymajcie się, na razie.